Ej, stój! Łapać złodzieja, ej! Dziś w odcinku niepełnosprawny chłopiec zostaje okradziony. Interweniowałam w sprawie wózka Tymka w firmie przewozowej. Okazało się, że jej kurier padł ofiarą kradzieży. Co to znaczy? To znaczy, że wózek przepadł. Adek prowadzi własne śledztwo. Powiedz mi, jak łatwo można szpiegować czyjś telefon? Bardzo łatwo. Instalujesz specjalne oprogramowanie i wiesz nawet o pierdnięciu abonenta. Taki zwykły laik dałby sobie z tym radę. Taki jak ty? Powiedzmy. Karol rzuca Dagmarę. To nie tak! A jak? Proszę cię, ja ciebie kocham! Tak, ja ciebie kocham, ja ciebie lubię, ja ci z miłości oczka wydłubię! Co tam, brachu? Dzień dobry. Witam pana. Co panowie powiecie na takie cacka? Cacka, mówi pan. No ten korek to chyba nie jest oryginalny, co? No, ale pasuje, nie? No, niestety, ale bez oryginalnego korka karawka nie jest nic warta. No coś pan normalnie, no przecież to lepsze niż oryginalne, no. Szczelne jest i procenty nie uciekają. Wie pan co, to tak jakby pan w luksusowym samochodzie zatkał bak szmatą. Albo Picassa wsadził w ramę z supermarketu. Ale jak znajdę oryginalny korek, to przyjmiecie. No wtedy zapraszamy. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Cześć panowie. Cześć. O, cześć. Lolek. Hej, co jest? Dzwoniłem, nie odbierasz. Tak? A wiesz co, mamy teraz taki młyn, że nie mogłem nie zauważyć. No, nieważne. Słuchaj, ekipa się skrzyknęła, spotykamy się dzisiaj wieczorem. Wpadniesz? No, z chęcią bym wpadł, ale chyba mi nie pasuje. Co ci nie pasuje? No, stary, spędziliśmy tyle czasu w zamknięciu, no trzeba to nadrobić. No wiem, ale słuchaj, sam nie przyjdę, a Dagmara nie lubi takich spotkań. Jakich spotkań, co to znaczy? No wiesz, takich, że się leje alkohol. A, tam zaraz leje. Teraz dezynfekcja jest wskazana. No słuchaj, Julek będzie. Opowie o swoim stażu w Pałacu Trońskim w Pradze. Emil, zobaczę. Stary, wyrwij się w końcu spod tego pantofla. Ej, ja się wcale nie czuję pod pantoflem. Dobra, dobra. Może Blanka by poszła? Bo szalałeś już. Raz ją zabrałeś na imprezę. No właśnie, spoko było. No chyba dla ciebie, stary. Ona wróciła i była nie do życia. Zapomnij. Nie no, ludzie. Co się z wami dzieje? Lolek nigdy nie był duszą towarzystwa, jednak od pewnego czasu jeszcze bardziej się izolował. No to przez Dagmarę, ona była strasznie zaborcza. No ale ja nie chciałem się wtrącać w jego sprawy. Co tam tworzysz, synku? Rysuję. A co rysujesz? Pewnie jakieś zwierzaki. Nie. To pokaż. To chyba jakiś sprzęt rehabilitacyjny. Mamo, to przecież mój nowy wózek. Już nie możesz się doczekać, prawda? Tak, będę mógł iść na spacer. Z tobą, z tatą lub sam. Synu, zobaczysz, wózek, który dostaniesz, będzie 100 razy piękniejszy niż ten na rysunku. Oj, tatuś, nie doceniasz zdolności plastycznych naszego Tymka. Doceniam, ale zobaczycie, rzeczywistość przerośnie nasze oczekiwania. Zaraz zadzwonię do fundacji i zapytam, czy już go wysłali. Halo? Dzień dobry, pani Sylwio, Nowak z tej strony. Chciałem się zapytać o ten wózek dla Tymka. Słucham, kiedy? No, jeszcze nie dotarł. Przecież dalibyśmy znać. Okej. Już jedzie.
I umowa. Dziękuję. Dziękujemy i do widzenia. A tamten klient dostał umowę. Myślałem, że mi się też jakaś należy, chyba że na gębę załatwimy. A nie, przepraszam, oczywiście, moja wina. Myślałem, że moja. Nie, to ja z roztargnienia tutaj schowałem. Proszę bardzo. Każdemu się może zdarzyć. Przepraszam. Do widzenia. Luluś? Co jest grane, co? Jakiś roztargiony jesteś ostatnio. Nie, no zamyśliłem się, każdemu może się zdarzyć. No, każdemu może się zdarzyć, ale z tobą coś się dzieje, stary. Tylko nie wiem co. Co masz na myśli? No, stary, mam na myśli to, że wracasz z pracy prosto do domu, unikasz ludzi, a poza tym cały czas Dagmara to, Dagmara tamto. A, przesadzasz. Zresztą wiesz, jaka jest Dagmara. No właśnie nie wiem nic, stary. Nic nie wiem. No, wymaga uwagi. A wiesz, co mi się wydaje? Wydaje mi się, że ona cię osaczyła i odcina cię od ludzi. Od nas cię odcina. Nie, przestań. Może jest trochę zazdrosna. No. A dajesz jej powody? Nie, no stary, no. Pewnie, że nie. Ty, a może to tak Kaja, co? Przecież spotkałeś się z nią parę razy. Raz. Spotkałem się z nią raz. No, 2. Dobrze, no miła, uczynna dziewczyna, ale to tyle, tak? No okej. No cześć, kochanie. Cześć, skarbie. Wybieram się do sklepu. Coś chcesz na kolację? No to tak, wiesz, z marszu to nie wiem. To zrobię ci niespodziankę. Tylko wróć punktualnie. Dobrze, pewnie. Pa. A nie mówiłem? Ja rozumiem, że istnieje coś takiego jak kobieca intuicja, no ale to, co robiła Dagmara, było czymś więcej niż wyczuciem. To było na granicy jasnowidzenia. Nikt pana nie śledził, nie jechał za panem? Nie mam pojęcia. Nie widziałem gościa. Czy nie widział pan złodzieja? Tak jak już mówiłem, nie. Zorientowałem się dopiero na dźwięk zamykanych drzwi. Dla nas każdy szczegół jest ważny. No, złodziej wiedział, gdzie nie ma monitoringu. Dziwne, co? Ale większość miejsc jest takich. No i dlatego, wychodząc z przesyłką, należy brać kluczyki ze sobą. Proszę pana, spokojnie. Co spokojnie? Pilnowanie przesyłek i samochodu to jest jego zasrany obowiązek. No, ale przecież jest pan ubezpieczony od takich zdarzeń. No i co z tego? Stawki ubezpieczenia rosną, a firma traci na reputacji. A przez takich gamoni tracę też klientów. Traci pan też kierowców przez takie zachowanie. Możemy spokojnie porozmawiać, czy mamy panów zabrać na komendę? Dobra, jeszcze raz od początku powiedz, jak to było, ale na spokojnie. Dobrze. Dzień dobry. A, widzę jakąś większą dostawę. Może być jeszcze większa. Jak się dogadamy, to przyniosę resztę rzeczy z auta. Co, obrobił pan magazyn biura rzeczy znalezionych? Zmieniam branżę. Zostało mi trochę towaru z działalności. Reszta pochodzi z likwidacji biura. A co to za firma? Handlowo-usługowa, wielobranżowa. Te rzeczy wyglądają na całkiem nowe. A bo są nowe. Ma pan jakiś dowód zakupu? Wszystko u księgowej. Jak trzeba, to przywiozę. To mamy problem, bo bez kwitów nic nie zdziałamy. A może napiszemy oświadczenie, a kwity doślę mailem, No, mogę się zgodzić, ale tylko na zastaw. No super, no zawsze to parę groszy na rozkręcenie nowego interesu. No dobra, to niech pan przyniesie resztę i zobaczymy, co da się zrobić. Klient miał prawie same nowe rzeczy. Na takich zawsze robi się najlepszy interes. Martwił mnie trochę brak faktur, no ale podpisał oświadczenie, więc póki to był zastaw, to byliśmy kryci. I to już ostatnia rzecz. Tym też się pan zajmował? Nie, to była jednorazowa akcja. Sprowadziłem ten wózek na specjalne zamówienie z Anglii, ale w międzyczasie klient wystarał się o rehabilitację za granicą. Jak wrócił, to już nie potrzebował takiego specjalistycznego sprzętu. To chyba pan stracił na tym interesie, co? Zaliczka od klienta i dofinansowanie zrekompensowały mi koszty. Tylko, że to jest wózek dziecięcy. No tak, miałem na myśli tego, syna klienta. No dobra, przyjmiemy go w zastaw.
To nie lepiej by było oddać komuś potrzebującemu? A dla mnie w tej chwili każdy grosz się liczy. Ale panowie mogą spróbować, jakbyście znaleźli klienta, to się podzielimy zyskiem. No, najpierw musi się skończyć termin zastawu. Poproszę dowód, spiszemy umowę. Nie podobał mi się ten facet i ta cała transakcja. No ale widziałem, jak Adek jest zapalony do tego interesu i nie chciało mi się go przekonywać. Zresztą na całości zastawą mogliśmy bardzo dobrze zarobić. Tak, moja firma specjalizuje się w takich przesyłkach. I organizujemy również specjalne przewozy dedykowane dla potrzeb klientów. Zapraszam. Tak, dane na stronie. Do widzenia. Proszę. A, to ty. Czego chcesz? Chciałem zapytać o swoją kasę. I kiedy pan ma zamiar wypłacić zaległe pensje i premie? Nie teraz. Widzisz, co się dzieje. Mamy policję na głowie. Jak nie teraz, to kiedy? Zbywa mnie pan już drugi miesiąc. Zbywam cię. Sam sobie jesteś winien. A po tym, co zmalowałeś, masz jeszcze czelność domagać się premii. W zeszłym miesiącu byłem najlepszym kurierem w firmie. A od epidemii mamy bardzo dużo zleceń. Sam pokazywał pan statystyki. Należy mi się nagroda. Ty się lepiej martw, jak nie stracić kolejnych pensji. Ty wiesz, ile był wart towar na twojej pace? No a ubezpieczenie? Ubezpieczenie nie uciszy tej afery z wózkiem inwalidzkim dla tego dzieciaka. Fundacja już zaczyna robić drakę, bo to było z jakiegoś dofinansowania, oni się muszą z tego rozliczyć. Ale jakiego dzieciaka? Prawda, przecież ty nic nie wiesz. Wózek inwalidzki miałeś dostarczyć niepełnosprawnemu chłopcu. Jak nie odzyskamy tych skradzionych rzeczy, to będzie kicha. Kasa z ubezpieczenia może nie wystarczyć na pokrycie strat. A do tego zarzucą nam niedbalstwo. No bo kto zostawia kluczyki w stacyjce? To było z pośpiechu, tak? Mieliśmy bardzo dużo zleceń przez cały dzień. Po prostu trudno się wyrobić. O, dzień dobry. Dzień dobry. Myślałam, że to Lolek. Dzwoniłam, ale nie odbiera. Nie ma go jeszcze? No, jeszcze go nie ma, ale my wychodzimy. A ja przyniosłam wam tort bezowy z tej cukierni koło mojego bloku. Tak wam ostatnio smakował. No, ja staram się nie jeść słodkości, a Lolek musi trochę zrzucić z brzuszka. Przy waszym aktywnym trybie życia otłuść mu raczej nie grozi. No tak, nadzieję się ostatnio, tak. Pięknie wyglądasz. A dziękuję. Dziękuję. A jeżeli wychodzicie, to nie będę czekać na Lolka. No tak się złożyło. To może spotkamy się jutro. Jutro nie. Jutro wychodzimy na spotkanie ze znajomym prozaikiem. Myślałam, że te wydarzenia kulturalne jeszcze się nie rozkręciły. No, jeszcze się nie rozkręciły, ale powoli wychodzą z dołka, dlatego tak ważne jest, żebyśmy tam chodzili. To miłego wieczoru wam życzę. Dziękujemy bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Ten mi się podoba, ale jest za mały. No to jubiler może rozciągnąć, nie wiem. No niestety, ale to są dodatkowe koszty. No to tu ma pani jeszcze kilka. Dzień dobry. Dzień dobry. Znalazł pan korek? Nie, mam coś lepszego. Co takiego? Piękna, zabytkowa cukiernica. No wszystko ładnie, pięknie, ale bez przykrywki. No może bez przykrywki, ale posiadam do niej pasującą, srebrną łyżeczkę. No nic, dziękuję, do widzenia. Wie pan co? Mam takie wrażenie, że pan to wszystko podkrada z domu i nawet nie mówi o tym żonie. Nie mówię żonie, bo nie posiadam. Pracy też niestety nie posiadam przez tą cholerną pandemię, a z czegoś trzeba żyć, nie? No tak, tylko że problem jest tylko jeden. My, proszę pana, w Lombardzie przyjmujemy tylko pełnowartościowe rzeczy. No, takiego badziewia nie weźmiemy. Sorry. Ale pan chyba żartuje, to jest prawdziwe cacko. No przecież wy tu macie pełno takich staroci, no. Być może, tylko że to się nadaje, proszę pana, na pchli targ, nie do nas. Sorry. No to co, mam z jedną rzeczą iść? No, akurat z tego, co wiem, to ma pan przynajmniej dwie. Do widzenia. Do widzenia. Amigo.
Dzień dobry. Cześć, Loluś. Spóźniłeś się. Sorry, zaspałem. Tak. Niektórym wydaje się, że Lombard to jest skład niepotrzebnych rupieci. Ja rozumiałem trudną sytuację klienta, ale przecież nie mogliśmy tracić na transakcjach. Tymczasem do Tymka i jego mamy przyszła Sylwia Szacka z fundacji pomagającej niepełnosprawnym dzieciom. Jak droga? Długo pani jechała? Bardzo dobrze, dziękuję. Proszę, zapraszam. Tymek, masz gościa. Cześć, wojowniku. O, pani Sylwia. Jak się czujesz? Dobrze. Czy pani przywiozła mój wózek? Niestety nie. Muszę wam coś powiedzieć. Pani Sylwio, co się stało? Interweniowałam w sprawie wózka Tymka w firmie przewozowej. Okazało się, że ich kurier padł ofiarą kradzieży. Co to znaczy? To znaczy, że wózek przepadł razem ze wszystkimi innymi rzeczami. Ale Tymek przecież tak czekał na ten wózek. Proszę, niech pani zobaczy, od kilku tygodni tylko tym żyje. Mamusiu, co się stało? Spokojnie, synku, twój wózek gdzieś się zgubił, ale na pewno się odnajdzie. O nie! Cała nadzieja w policji. Sprawa już została zgłoszona. Miejmy nadzieję, że odzyskają sprzęt. A jak nie, to co będzie? Przykro mi. Tymek będzie musiał poczekać na następną zbiórkę, a wózek był sprowadzony specjalnie z Anglii. No, Loluś, ładnie cię wczoraj tak Marcia wymęczyła. Ledwo żyjesz. Nie, po prostu byliśmy na długim spacerze, potem wspólna kolacja, trochę wina i... Oczywiście. Jakoś tak wyszło. Jasna sprawa. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. A co ty tu robisz? Przyszłam zobaczyć się z tobą. To ja będę na zapleczu, jak coś. Jasne. Ale czemu tutaj? Przecież mogliśmy się zobaczyć w domu. Przechodziłam niedaleko i pomyślałam, że cię odwiedzę. Ale coś się stało? Nic. Byłam wczoraj u was w domu, ale nie mieliście czasu. Jak zwykle. Jak zwykle. Co masz na myśli? Jakoś oddaliliśmy się od siebie. No nie, no przecież zawsze możesz do nas przyjść. U nas zawsze jesteś mile widziana. Ale jakoś się nie udaje. Trudno się przebić przez wasz napięty grafik. No rzeczywiście ostatnio sporo się działo. No ta pandemia i ta dziwna kwarantanna, ale... Nie wiem, czy to epidemia, czy Dagmara. W jakim sensie? Trudno pogodzić mi się z tym, że zeszło na tak daleki plan w twoim życiu. No, ale wiesz, że to jest nieprawda. Zaprzeczasz, a o naprawie mojego gniazdka telewizyjnego zapomniałeś. Rzeczywiście. Ale to dzisiaj przyjdę i to załatwię. Dzisiaj też gdzieś idziecie. No tak, mieliśmy tam iść na jakiś wernisaż, ale to ja to odwołam i przyjdę do ciebie. Jesteś pewien? Mhm. Mama zaskoczyła mnie swoją wizytą. Musiałem jej przyznać, że ma trochę racji. Dużo czasu spędzaliśmy z Dagmarą. Kochaliśmy się i byliśmy razem. No ale mamie też się coś ode mnie należało. Na kilka dni można? Przecież nie mogę żyć bez komórki. No, może pan nawet na jeden dzień, ale co pana tak przypyliło? Zachciało mi się pokerka. Aha, i umoczył pan. Pazerność mnie zgubiła. Byłem wygrany, ale fartowi trzeba pomóc. No i poszło. A wie pan, za błędy to trzeba płacić. I to słono. No, mnie nie stać, więc ja już nie robię głupot. Będzie 50 zł. Mam takie wrażenie, że Blanka trochę spokorniała. Wydaje mi się, że tak. Wiesz, matka pojechała na odwyk, już nie bruździ w życiu córek. Nawet Blanka przepąkuje coś o powrocie do szkoły od nowego roku. O, super. No, ja nie wiedziałem, że Patrycja może mieć taki wpływ na nią, stary. Cudowna kobieta. Cześć wszystkim. Cześć. Taka miła niespodzianka. Przyszłam ci przypomnieć o dzisiejszym wieczornym wyjściu. A ja miałem właśnie do ciebie dzwonić, że musimy to odwołać. A dlaczego? Co się stało? Nic poważnego, muszę do mamy jechać. No ale tak nagle? No, obiecałem jej pomóc w jednej sprawie. No po prostu pójdziesz na wernisaż sama. Ale w ogóle nie ma mowy. Do widzenia. Do widzenia. Tak, a to jest ważne. Ja muszę jechać do mamy. To znaczy, źle mnie zrozumiałeś. Pojedziemy do mamy razem. Tak? No tak, no przecież mama jest najważniejsza. Naprawdę? Pomożemy jej razem. No dobra. Po torbę. Przysłuchiwałem się tej rozmowie i wyczuwałem w niej coś dziwnego. To Dagmara mnie niepokoiła. Nie ufałem jej. No ale niestety, Loluś był w niej zakochany po uszy. Otworzę.
Dzień dobry. Dzień dobry, aspirant Marcin Dolny, Komenda Miejska Policji. Prowadzimy sprawę kradzieży przesyłek kurierskich. Od państwa wózek był najdroższą rzeczą w tym samochodzie. Dobrze, proszę. Dziękuję. Pan Dzień jest dobry. z policji. Dzień dobry. Przyszedł w sprawie wózka. Cześć, Smyku. Aspirant Marcin Dolny, Komenda Miejska Policji. To był specjalistyczny sprzęt. A powiedzcie mi, komuś mówiliście o tej przesyłce? Nie wiem, macie jakieś swoje podejrzenia, spostrzeżenia co do kradzieży? Nie rozumiem, dlaczego pan pyta. Nie no, sprawdzamy każdy trop, no nie wykluczamy działania na zlecenie. Pan nas podejrzewa? Przecież to bez sensu. No nie, no nie chciałem, żeby to tak zabrzmiało. Po prostu zależy mi, żeby znaleźć ten wózek dla Tymka. Tymka. I jakie są szanse? No, na razie nie za bardzo mogę o tym mówić, no ale zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby tą sprawę rozwiązać. Bardzo prosimy, to dla nas naprawdę ważne. A ma pan pistolet? No jasne, że mam. To na pewno pan złapie tych kradziei. Na pewno, nie przejmuj się. To co? Mogę jechać? Możesz, przecież jestem z Blanką, idź już. No ale wiesz, to nie jest nic pilnego. Jezus, ciebie też tak o wszystko pyta? No nie, ale mógłby. Ha. Dobra. Pa. Trzymaj się. Cześć, Beton. Chciałem cię podpytać o jedną sprawę. Masz chwilę? O co chodzi? Raczej nie na telefon. Możemy się spotkać? To ważne. No dobra, no to wpadnę do Lombardu. Dobra, czekam, dzięki. Cześć. Podejrzewałem, że Lolek jest kompletnie zmanipulowany przez tą całą Dagmarę. Pewności oczywiście nie miałem, ale w trosce o kumpla postanowiłem się w to trochę wtrącić. Wypłacił ci tą zaległą pensję i premię za nadgodziny? Widziałem się z nim. I co? Gówno, no, olał mnie. Pies go trącał. Sami sobie odebraliśmy. To, co był mi winien i to, co tobie jeszcze będzie winny. Racja. No, gdyby nie ta akcja, to nie wiem, co by ze mną było. Jeszcze moment i by mnie zlicytowali. Ale jest jeden problem. Jaki? Na pace był spakowany wózek dla dziecka niepełnosprawnego. No był. Już go opchnąłem. No. Pospieszyłeś się, teraz będzie trzeba go odzyskać. A po kiego? No trzeba i już, on musi trafić do tego dzieciaka. No jest w Lombardzie, przy Cichej. Będziesz musiał go sam mną zabrać. Nie wchodzę w to. Zgarnąłem kasę i na tym koniec. Ale czekaj, nie szkoda ci tego dziecka? Mam gdzieś dziecko i twoje wyrzuty sumienia. Jak chcesz, to sobie sam odkupuj ten wózek. Tu jest połowa kasy za fanty z samochodu. No to jeszcze umowa z Lombardem. Ale pamiętaj, jak ktoś ma miękkie serce, to musi mieć twardą dupę, żebyś nie żałował. Jeszcze upoważnienie. I co jeszcze? Wypiszesz na to nazwisko. Cześć. Znowu coś przeskrobaliśmy? A co, masz coś na sumieniu? Nie przypominam sobie. No możesz spać spokojnie. Dobra, Blanka, idź już, no. Nara. Cześć, Beton, co sprowadza? Po co ta przyczajka, o co chodzi? Chciałem cię podpytać o jedną sprawę. Dawaj. Powiedz mi, jak łatwo można szpiegować czyjś telefon? Bardzo łatwo. Jak masz PIN do telefonu, to instalujesz specjalne oprogramowanie I co, taki zwykły laik dałby sobie z tym radę? Taki jak ty? Powiedzmy. Bez problemu, wiesz, to oprogramowanie samo się w sumie instaluje. Ale czemu o to pytasz? Patrycji, chcesz to zainstalować? Nikomu nie chce nic instalować, Beton. No to o co chodzi? Jeden z moich znajomych podejrzewam, że jest namierzany i chciałem to sprawdzić. No to tak jak powiedziałem, jak masz dostęp do telefonu, to nie ma z tym żadnego problemu. Dobra, muszę lecieć, bo czas mnie goni. Poczekaj, przecież robota chyba nie zając, nie? Prowadzę sprawę poważnej kradzieży. No, skradziono busa firmy kurierskiej, w którym był wózek inwalidzki chłopczyka. Wózek? No wózek, no co, masz coś takiego? Był gość, zostawił wózek, mówił, że sprzedaje firmę, likwiduje, no. No to pokaż ten wózek, no. To czekaj, zaraz ci przyniosę. Gdy pokazałem Betonowi wózek, który zastawił tamten koleżka, od razu przeczuwałem kłopoty. No i policyjna machina ruszyła. Kopiowanie zapisu z monitoringu, dane z umowy i tak dalej. No, zanosiło się na grubszą aferę. Zamieszany w kradzież kurier postanowił odnaleźć miejsce zamieszkania adresata wózka inwalidzkiego.
Hania! Dobry. Dobry. To znowu pan. Coś nowego w sprawie kradzieży? No można tak powiedzieć. Przemysław Krótki. Mówi panu coś to nazwisko? Owszem, to był mój pracownik, zwolniłem go. A dlaczego? Nie sprawdzał się. Zawalał terminy. Wie pan, ta praca wymaga od kuriera dyspozycyjności i dobrej organizacji. Zwłaszcza teraz, w trakcie pandemii, mamy większy ruch. A poza tym wypadkowy był. Miał duże straty w towarze. No to może się mści. Możliwe. Nerwus był. Podejrzewacie go? Tak, prawdopodobnie to on ukradł auto. To gnój. Proszę. O, dzień dobry. Dzień dobry. Jakieś nowe tropy w sprawie? Ty wiesz, kto cię obrabował? Już coś wiadomo? Ten Krótki. Przemysław Krótki. Coś to pan mówi? Kojarzę, jak to w pracy. Ale jak kojarzę, to co, nie zorientował się pan, że to on panu kroi auto? Jak już mówiłem, nie widziałem gościa. Co pan może o nim powiedzieć? Nie znałem go za dobrze, ale z tego co pamiętam, to był porządny facet. Co ty tam wiesz? Dobrych ludzi nie wyrzuca się z pracy. Stąd sami odchodzą. A skąd wiadomo, że to on? Bo zostawił rzeczy w lombardzie. A to gnój. To na pewno on. Mści się. Dobra, będę potrzebował jakieś namiary na niego, dane, opinie, wszystko co macie. Dobra. Ten gość od aparatu przynajmniej miał papiery. No, musimy przywiązywać większą wagę do weryfikacji zostawionych rzeczy. No ale stary, przecież legenda tego gościa od wózka chyba brzmiała całkiem sensownie, nie uważasz? No, mi od początku wydawał się podejrzany. No, tak wydawał ci się podejrzany, to mogłeś coś powiedzieć, no a nie tylko SMS-ki do tak marki cały czas, no. Odczep się. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobry. Dzień dobry. Nie wiem, czy dobrze trafiliśmy, ale mamy takie coś. Dobrze państwo trafiliście. To jest umowa z naszego lombardu. No, tylko teraz muszę sprawdzić, czy wózek jest w naszym magazynie, czy w magazynie centralnym. Przepraszam, a długo to potrwa, bo zostawiliśmy synka pod opieką tymczasową. Spokojnie, dosłownie chwilę. Na upoważnieniu są dane pana Nowaka. Mogę prosić o dowód? No, teoretycznie wszystko się zgadza. To dla synka? Tak. Jak się czuje mały? Dobrze, ale gdyby pan go tak nazwał przy nim, to miałby pretensje. Dziękuję za ostrzeżenie. Adek? Jak tam? Przepraszam na chwilę. To było zaskakujące. Nie wiedziałem, kim są ci ludzie, a na złodziei nie wyglądali. No, zadzwoniliśmy do Betona i przyciągaliśmy sprawę tyle, ile się dało. Przepraszam bardzo, ale mieliśmy przemeblowanie w magazynie i niestety wózek trafił na tył magazynu, więc to chwilę zajmie. Ale wszystko z nim w porządku? Tak, po prostu musimy go odkopać, rozumie pani? Mały magazyn, dużo towaru. Rozumiem. Proszę bardzo. Zdaje się, że to jest ten bolid. Jest piękny. Zdaje się, że wszystko w porządku. Przepraszam, coś jeszcze, czy możemy się już zbierać? Jeszcze rozliczenie i musimy podpisać dokument przekazania. Proszę. Przepraszam, że popędzam, ale mówiliśmy, że spieszymy się do syna. Jasne. Adek, wypiszesz dokument przekazania? Tak, jasne. Dzień dobry. Oj, pan tutaj. Tak, musimy sobie wyjaśnić kilka rzeczy. Jak to? Ustaliliśmy złodzieja i właśnie go namierzamy, ale państwa obecność tutaj może wskazywać na to, że jesteście z nim w zmowie. Boże, o czym pan mówi? No to skąd państwo wiedzieli, że wózek jest w lombardzie? Znalazłem pod naszymi drzwiami kopertę z tymi dokumentami i pieniędzmi. Z początku myśleliśmy, że to jakiś głupi żart, ale potem zrozumieliśmy, że to jedyna szansa, żebyśmy odzyskali wózek Tymka. No to dlaczego państwo nie powiadomili ani fundacji, ani firmy kurierskiej, a tym bardziej policji? Byliśmy w szoku, nie wiedzieliśmy, co mamy zrobić. No to, co właśnie powiedziałem, no.
No ale stwierdziliśmy, że przyjdziemy tutaj i sprawdzimy, o co chodzi. I co? Chcieliście wykupić wózek kradzionymi pieniędzmi? Może to było naiwne, ale myśleliśmy tylko o naszym synku. Dobra, zacznijmy od początku. O której znaleźliście kopertę? Rano. Dobra, musimy przejrzeć monitoring miejski i namierzyć tego tajemniczego darczyńcę. Sprawa wózka pomału się wyjaśniała. No, wezwanie Betona było chyba dobrym posunięciem z naszej strony, bo dawało policji dodatkowe informacje w śledztwie. Szkoda tylko, że ta Lux Torpeda ciągle nie mogła dotrzeć do małego Tymka. Kurde, Blaszka, no po prostu takie się zamieszanie zrobiło w papierach przez tego złodzieja. Musimy teraz opisać, co dla policji, a co nie. No ale spodziewałbyś się, że tego złodziejaszka ruszy sumienie? Bo jest rzeczywiście nietypowe zachowanie. Mówiłeś, że ten facet ci się nie podobał. No, tak było, no. Zresztą z definicji dalej jest złodziejem. Chyba że zwróci pieniądze za te rzeczy. No chyba, że... O! Dzień dobry. Cześć, super, że znalazłaś czas. Dzwoni klient, to jestem. Co to za projekt? Słuchaj, generalnie chodzi o aranżację pewnego wnętrza, tylko że ja dzisiaj, wiesz co, wyleciałem do pracy z domu i zapomniałem tych dokumentów. No to przyjdę kiedy indziej. O, albo wyślij mi na maila. No właśnie, wiesz co, nie mogę. No nie mogę, bo to jest wszystko takie, wiesz, tajne, przyspółufne, no i nie mogę. Ale zróbmy tak, ja mam to wszystko w domu, więc skoczę samochodem. Raz, dwa, trzy, jestem za 20 minut. Laluś cię prowadzi, zrobi ci kawki i ja zaraz jestem, okej? Okej. Sytuacja totalnie mnie zaskoczyła. Tajemnicza wizyta Kai, jakaś inwestycja Adka. Nie wiedziałem, czy coś kupił, czy remontował. No, nagle zostawił mi cały lombard na głowie. No i Kaję. Ziołowa herbatka. Dziękuję. Zawsze tutaj macie tak pusto? Nie no, czasami jest taki tłok, że nie wiadomo w co ręce włożyć. Jeszcze każdy przychodzi z czymś innym, to naprawdę nie jest łatwa praca. Nie przesadzaj. Sprzedawanie w sklepie to chyba nie jest żadna filozofia. No, wiesz, no, ja bym poradziła sobie bez problemu. Nie no, z pewnością. Tylko wiesz, to nie jest taki zwykły sklep. Ja nie tylko tu sprzedaję. Ale wiesz, spokojnie, nie chciałam cię urazić. Wiem, że wyceniasz antyki i w ogóle, no ja bym tego nie umiała. No też bez przesady w drugą stronę. Myślę, że byś sobie poradziła. To zależy od rzeczy. O, na przykład znam się na art deco i to bardzo dobrze. Tak? Tak. No, dobra, to czekaj. O. No to jakbyś wyceniła to. Trzymaj. Słuchaj, podejmuję wyzwanie. Dobrze. Tak, mamy tutaj kolor Tak. niebieski, kwiatuszki, tutaj wiesz, jakiś róż, nie? Dzień dobry. O, cześć, Daga. Cześć. Co, nie w porę? Nie, no czemu tak mówisz? Akurat przychodziłam, pomyślałam, że wpadnę, ale widzę, że przeszkadzam. Nowa pracownica? Tak, przyuczam się, wiesz? Nie, Kaja przyszła do Adka. O. No to jesteśmy w komplecie. Tak myślałem. O czym ty mówisz? Naprawdę nie chciałem, no ale musiałem. Mój plan zadziałał i mleko się wylało. Skąd wiedziałaś, kiedy przyjść? Nie rozumiem. Czemu jesteś tutaj wtedy, kiedy akurat jest Kaja, co? Nie wiem, o co ci chodzi. O co wam chodzi? Adek, co ty kombinujesz? Słuchaj, nie chciałem ci tego mówić, ale jesteśmy przyjaciółmi, więc muszę. Twoja kobieta cię szpieguje. Zaraz to przesadziłeś. A dlaczego zawsze, kiedy rozmawiamy o kobietach, to w pobliżu pojawia się twoja Wenus, co? Nie no, to są jakieś bzdury, naprawdę, ja wychodzę. Nigdzie nie wyjdziesz, mu do domu. A pamiętasz, jak spotkałeś Kaję, kto zadzwonił? Dagmara. Przypadek. A kiedy w socjalu rozmawialiśmy o Kai, zadzwoniła Dagmara. Przypadek? No ale to są zbiegi okoliczności, takie rzeczy się zdarzają. Naprawdę. Detektyw od 7 boleści, wychodzę. Posłuchaj, ta kobieta odciąga cię od twojej rodziny, twojej matki, rozumiesz? Poczekaj, o czym ty mówisz? Dagmara, poczekaj! O czym ja mówię? Nie wierzysz mi? To sprawdź swój telefon. Masz tam apkę szpiegującą. I sprawdź telefon Dagmary. Nie no, naprawdę, ja nie zamierzam dłużej tego słuchać. Ja też nie w ogóle, co ja tu robię? Przepraszam cię, że musiałem cię w to wkręcić. Aha, i posłużyłeś się mną, tak? Wybacz, zrobiłem to dla przyjaciela. Ja wychodzę. A ty wyjdziesz, jak pokażesz telefon. To jest chamstwo, to jest chamstwo. Nie zamierzam nic pokazać, Lolek, no.
To, co odkryłem na swoim telefonie, to był po prostu szok. No ja nie wierzyłem, po prostu nie wierzyłem w to, co się dzieje. Policjanci po przejrzeniu zapisu miejskiego monitoringu pojawili się w firmie kurierskiej z nowymi informacjami dotyczącymi prowadzonego śledztwa. Złapaliście tego drania? No, jeszcze nie, ale mamy inny ciekawy wątek. Aż się boję. Chcielibyśmy jeszcze raz porozmawiać z tym kierowcą, Adamem Szklarskim. Właśnie chyba wrócił do bazy. Zaraz go zawołam. Adam? Jesteś już? Przyjdź proszę do mnie. Dobra, zaraz będzie. To co z tym złodziejem? Na razie się urwał, ale znalezienie go to tylko kwestia czasu. Proszę. Dzień dobry. Znowu policjanci. Dzień dobry. Jakieś postępy w śledztwie? Nawet spore. Siadaj. Co robiłeś dziś rano? Rozwoziłem paczki. Na osiedlu, gdzie mieszkają ludzie, którym miałeś dostarczyć wózek inwalidzki? Możliwe. Pewnie miałem tam adresata. Możemy to sprawdzić, ale wszystko wskazuje na to, że byłeś tam z innego powodu. O czym pani mówi? Ktoś podrzucił rodzicom chłopca pieniądze za wózek i dokumenty z lombardu w kopercie. Ciekawe, czyje odciski palców tam znajdziemy. O co chodzi? Czy on maczał palce w tej kradzieży? Nic z tych rzeczy, szefie. Gdy się dowiedziałem, że Przemek zabrał mi samochód, to przycisnąłem go, żeby oddał pieniądze za wózek. Piękna bajeczka. No naprawdę się wzruszyłem i się zaraz rozpłaczę. Słuchaj, brałeś udział w sfingowanej kradzieży. Udowodnimy to, ale lepiej dla ciebie, jak się przyznasz. No ty! Stój! Siadaj! Siadaj, powiedziałem! Zaniepokojony Adek próbował dodzwonić się do Karola. Cholera. Hej, Cześć. Już myślałem, że dzisiaj sobie odpuściłaś lombard. Sorki, ale Patrycja była u dentysty, a ja zostałam z Sepciem. A gdzie Lolek? Afera była. Jaka? Zdemaskowałem Dagmarę, że go szpieguje. Serio? Tak. No i gdzie on teraz jest? Nie wiem, ledwo to przeżył, poleciał za nią. Chyba kończą związek. No to pomogłeś kumplowi? Blanka, nie wiem, czy pomogłem, czy zaszkodziłem. No co, no chciałem ratować kolegę, chciałem mu pomóc. No. No ja nie wiem, czy on ci podziękuje. Super. Mam. Co tam? Znalazłem korek do karawki, a jak się sprężę, to znajdę jeszcze normalnie pokrywkę do cukiernicy. To szefie, teraz to jest inna gadka, no. Teraz ja mogę panu dać 150 zł. I o to chodzi, królu No złoty. i elegancko. Dobra, spisujemy umowę. Martwiłem się o Lolka. Jest wrażliwcem i sporo przeszedł z moją siostrunią. Taka akcja naprawdę mogła go mocno podłamać. No ale lepsza gorzka prawda niż życie w zakłamaniu. Lolek, proszę Nie dotykaj mnie. Proszę cię. Kocham cię, słyszysz? Szpiegowałaś mnie. To nie tak. A jak? To nie tak, ja naprawdę nie wiem, co we mnie wstąpiło, bo to z miłości. Z miłości to chyba jakieś chorej. Proszę cię, ja ciebie kocham. Tak, ja ciebie kocham, ja ciebie lubię, ja ci z miłości oczka wydłubię, Przepraszam, proszę cię. Mam w dupie twoje przeprosiny, rozumiesz? Proszę cię, co mam zrobić, żebyś mi wybaczył? Proszę Co cię. musisz robić? Osaczyłaś mnie, zawładnęłaś moim życiem, rozumiesz? Te twoje histerie, te wszystkie twoje histerie, ja myślałem, że to ze mną jest coś nie tak, rozumiesz? A to była twoja manipulacja! Kocham cię, proszę cię. Wynoś się. Nie, nie. Wynoś się z mojego życia. Szef nie płaci mi od 2 miesięcy. Obiecałem, że dostaniesz wyrównanie i zapłacę ci premię za nadgodziny. Tak, obiecanki cacanki. Straciłem na chwilę płynność finansową, ale wiesz dobrze, że wypłaciłbym ci wszystkie pieniądze, co do grosza. Jeżdżę całymi nocami, dniami, a okazuje się, że za darmo. Dostałbyś tę kasę, tylko trochę później. A może powiedziałby pan to w moim banku, w którym grozili mi windykatorem przez zaległości w spłatach rat. W banku chyba też można się dogadać, nie trzeba od razu kraść. No ale to ja mam się dogadywać? A co z nim? Nowy samochód w garażu. Powinienem odejść jak inni kierowcy już dawno temu. Dobra, dość tych przepychanek. Jak znajdziemy twojego wspólnika krótkiego? Pomóż nam, bo to dla ciebie jedyna szansa.
No mów, no. Ładnie się zachowałeś z tym wózkiem. Sąd weźmie pod uwagę wolę współpracy. Dzwoń do niego. Po co? Żeby się z nim umówić. Dobrze. Odzyskałeś wózek? Tak. To o co chodzi? Gliny wiedzą o wszystkim. Jak to? Co ty gadasz? To wszystko przez ten wózek! Przepraszam, stary. O ty Ja stój! Witka, wiesz tego. Stój, mówię! Ręce do tyłu. Ręce, nogi. Kuj go! Ty zdrajco, sprzedałeś nas! On też brał w tym udział! Ameryki nie odkryłeś, wiemy o tym. Jesteś zatrzymany za kradzież przedmiotów znacznej wartości. Na komendę z nim. Tego też. Oglądaliśmy akcję z zaszyp Lombardu. No, wszystko przebiegło szybko i sprawnie. Trochę gorzej wyglądała akcja, gdy informowałem ojca o sprawie wózka i innych kradzionych fantów. Aspirant Marcin Dolny postanowił doprowadzić do końca sprawę wózka dla niepełnosprawnego chłopca. Pomimo trwającego postępowania karnego zorganizował przekazanie sprzętu choremu chłopcu. Tymek, zobacz! Cześć, Tymek. Cześć. Wiedziałem, że pan go znajdzie. No to wyjątkowa sytuacja, bo normalnie wózek stałby w depozycie, no. Ale z uwagi na Tymka prokurator zgodził się go wypożyczyć. Pożyczyć? No tak, tak jak wspomniałem, byłby w depozycie, no ale po zakończonym postępowaniu wózek już normalnie będzie wasz. Wow, Dziękujemy. No, to moja praca, ale przyznaję, że pomógł nam w rozwiązaniu jej kurier, który był zamieszany w kradzież. To ten, który podrzucił nam kopertę. Tak, sumienie go ruszyło. Proszę podziękować mu w takim razie w naszym imieniu. Narysuję coś dla niego. Na pewno się ucieszy, no. O, super ten wózek. Fajny? Tak. Mi też się podoba. W następnym odcinku byli małżonkowie kłócą się o sprzęt AGD. Sprzedałaś mojego supa? Zepsułeś mi mój blender, to sama sobie wypłaciłam odszkodowanie. Przecież obiecałem go naprawić. Nie miałaś prawa zabierać moich rzeczy! Pan Drzewulski chce odzyskać konsolę, którą zastawiła jego żona. Żona podpieprzyła mi konsolę do gry. Przykro mi, ale skoro to pani Drzewulska zostawiła tą konsolę, to tylko ona może ją wykupić. Mariusz zostaje aresztowany. Gleba na siebie! Spokojnie, panowie! Odsuń się! Ręce! Więcej informacji o serialu na naszej stronie na Facebooku, Instagramie i TikToku.